Dzień dobry, dzisiaj grubościówko-wyrówniarka wymaga takiej oto walizki, bo się popsuła i nie mogę na niej pracować. Oczywiście Jarek ściemnia, nie popsuła się, ale czasami po tą walizkę trzeba sięgnąć i dzisiaj tym się zajmiemy. Zapraszam na film. Zanim pokażę Wam zawartość tej walizki, to króciutki wstęp. Po pierwsze, zanim zaczniecie cokolwiek serwisować w takich maszynach, wyłączacie wtyczkę z prądu. Musi to być zrobione. Oczywiście tutaj maszyna ma krańcówki, które dbają o Wasze bezpieczeństwo, więc w tym momencie, kiedy z tyłu mam otwarty, pokrywa również jest otworzona. Maszyna ma krańcówki, które zabezpieczają przed tym, żebym nie mógł sam jakoś odpalić tej maszyny. Jest również wyłącznik drugi tutaj obok, który również mechanicznie rozcina zasilanie, ale mimo tego polecam. Myślę, że w BHP również tak jest napisane gdzieś w przepisach, że mechanicznie również rozłączamy zasilanie od maszyny. Jeśli to wszystko zrobimy, no to możemy zabierać się za wykonanie naszego serwisu. I faktycznie przy takich maszynach typu wyrówniarko grubościówka, wydaje mi się, że no oczywiście serwisowanie blatu to może jedno, a drugie to będzie właśnie serwisowanie tutaj tych nożyków. I powiem Wam szczerze, że przy tym wale, przy tej maszynie nie zmieniałem jeszcze żadnego z nich. Jest ich tutaj, myślę, że też koło, nie wiem, czy one są numerowane, ale chyba nie. Na 41 cm wydaje mi się, że one są gdzieś koło 15 mm, więc pewnie ze 30 na jeden splot, są dwa sploty. Myślę, że koło 60 nożyków tutaj będzie. I teraz to nie jest tak, że wszystkie nożyki muszę obrócić. Wydaje mi się, że w tej środkowej części one są już wyjechane. Na pewno mechanicznie widzę, że jest kilka wyszczerbionych i zostawia maszyna po obróbce zostawia takie dwie linijki, więc to jest ewidentnie. Więc to jestem w stanie nawet, słuchajcie, paznokciem znaleźć. Spróbuję może tutaj kamerą odszukać i pokazać Wam. Wydaje mi się, że już chyba widzę nawet tutaj stąd. Bez okularów, Jarek widzi, no. Nieźle, nie? A pozostałe, ten skrajne, wydaje mi się, że można byłoby jeszcze zostawić, ale jak już robić, to zmienię w takim razie wszystkie. Po czym jeszcze można poznać, że te noże, może inaczej, nie noże, tylko nożyki są już tępe. Sprawne ucho, słuchajcie, nawet to wyłapie. A druga kwestia to po prostu materiał, który wychodzi z tego typu nożyków. Zawsze się tutaj mylę. Wydaje mi się, że powinien być bardziej śliski. I faktycznie jest tak, że jeśli przepuszczę listwę na przykład na środku, to ona jest oczywiście równa, ale jeśli przepuszczę to na przykład na skraju tutaj z tej strony albo z tej, to ona jest bardzo śliska. No więc ewidentnie wypadałoby się tym zająć. Dobra, co jest w takim razie zawartością tej walizki? Mi się wydaje, że już kiedyś to pokazywałem, ale przypomnę Wam. Proszę bardzo. Mamy Hars Looser, czyli rozpuszczalnik do żywicy. To się nam przyda. Mamy tutaj spray, czyli to zakładamy tu. Mamy pojemnik, do którego będę wkładał nożyki, żeby się one umyły. Nie otworzę jedną ręką. Mamy szczoteczkę. Mamy nożyki, których tak naprawdę nie będę używał, tylko wymienimy sobie tamte, które są. Mamy śruby, jeśli by się jakieś zjechały. Mamy również coś ważnego. Mamy wkrętak, który jest dynamometryczny, 5 Nm i więcej nie da się tym wkręcić, czyli
Dokręcamy z odpowiednią siłą. No i teraz zobaczcie tutaj, od razu może to miejsce Wam wyłapię. Gdzie to było? No jest tutaj, o, pod moim palcem. Tu. O, proszę bardzo, widać elegancko jest wyszczerbione. I możemy sobie zobaczyć, obrócimy, czy drugi nożyk też dostał. Chyba nie. No więc możliwe, że tylko jeden. To ciekawe. Może jakiś kamyczek, bo tak czasami bywa, ten kamyk po tym pierwszym strzale on jest usunięty. Dobra. Jestem ciekaw, słuchajcie, ile mi zejdzie, bo nie robiłem jeszcze takiej wymiany wszystkich naraz, bo nigdy nie było takiej potrzeby, ale mówię, dobra, tutaj może nie ma sensu kombinować, tylko... I teraz tak, sam ten proces. Dużo tego płynu, nie szczęście, muszą być te wszystkie gniazda bardzo dobrze umyte, żeby nożyk, który będzie obracany, był usadowiony w czystym gnieździe. Więc kompresor i ten płyn, i szczoteczka. Rękawiczki, zlewam to wszystko i zobaczymy, ile mi zejdzie na tej pracy. Sprawa najważniejsza, czyli ta siła dokręcania. Słyszycie to kliknięcie. Ostatnie tutaj i tutaj. I teraz tak. Pamiętajcie, że to jest mega niebezpieczne, jeśli któryś z tych nożyków byłby obluzowany. Po prostu Wam odfrunie, będzie pociskiem, więc skupcie się na tym, co robicie. Lub też po skończonej pracy przejedźcie jeszcze raz wszystkie, żeby sprawdzić, czy na pewno coś nie jest luźne, bo mogą być duże problemy. 2 godzinki, słuchajcie, bez 10 minut, czyli godzina 50 na, nie wiem ile, no tutaj powiedzmy, że jest 30-60 nożyków. Jest trochę roboty. Ale pamiętajcie, że robię to pierwszy raz od 2 lat użytkowania tej maszyny. Nawet może więcej. Więc tyle czasu, a robota, no mówię, nie musiałbym może tych
skrajnych nawet w ogóle ruszać, ale nigdy nie było obracane, więc można w końcu je obrócić, nie? To co? Odpalamy w takim razie maszynę. A co? Odpalamy i możemy śmigać. Trochę wiórów jest. W opcji grubościówki. Wąż oczywiście. Zaraz zasilanie podepnę i ruszamy. Dobrze, kawałek miny. W takim razie to jest jakieś 30 mm. Odpalamy, jedziemy. I chciałbym powiedzieć, że to jest koniec, ale wydaje mi się, że nie. Ludzkie ręce są tak super dokładnymi narzędziami pomiarowymi, że wyłapują naprawdę wszelkie nierówności. Ja czuję w dwóch miejscach, tutaj i tutaj, jakieś kreseczki. I najlepsze jest to, słuchajcie, że patrząc tak pod światło, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Ale opuszki czują. Więc oczywiście to już poza kamerą przejadę, sprawdzę w każdym miejscu i zobaczę, bo może któryś z tych nożyków gdzieś dostał, chociaż no teoretycznie nie powinien, nie? Może trzeba je odkręcić i przykręcić jeszcze raz, zobaczyć, czy gdzieś tam przypadkiem, na przykład na łączeniach tych nożyków, nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem, ale jeszcze to poprawię. To już oczywiście poza kamerą. Ta piękna dębina już niedługo w użyciu. Zobaczycie, co będziemy z nią wyprawiać na ogrodzie zimowym. Tam się będzie sporo działo w miesiącu grudniu, więc już was serdecznie zapraszam. Na razie, cześć.